Pod monument pseudoschody przybył fajfus niezbyt młody. Pryskał sprayem jak szaleniec, nie spodobał mu się wieniec oraz treść, co na nim była. Wziął go, zniszczył bambaryla. Więcej robi tak każdy raz, by dać konsekwencji wyraz. Uno, duo, rike, fake. Hej, to bajeczka chyba, baju, baju, baj. Wyimaginowany musi to być kraj. Wcześniej niby Terminator zastosował swój sekator, by nim zniszczyć owy wieniec. Cóż, szaleniec to szaleniec, a w dodatku już nie młody, tylko w psychiatryku pobyt. Za te czyny bądźmy szczerzy, bambaryle się należy. Uno, duo, rike, fake. Hej, to bajeczka chyba, baju, baju, baj. Wyimaginowany musi to być kraj. Teraz czekać tylko pora, jak za miesiąc się upora. Z wymownymi napisami na wawrzynie pod schodami. Kwasu kapka siarkowego, sztuczna szczęka Antoniego. Skoro brak jest konsekwencji, czekać czas na wzrost inwencji. Uno, duo, rike, fake. Hej, to bajeczka chyba, baju, baju, baj. Wyimaginowany musi to być kraj. Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj, jak wiecie, jest cisza wyborcza. No i nie mogę mówić o, że tak powiem, kandydatach na europosłów, także będę musiał tutaj się ugryźć w język i przemilczeć kilka spraw, ale jak to się mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. I jutro ciszy wyborczej nie będzie, także będzie można mówić. Także mam kilka materiałów, ale to o tym po niedzieli. A dzisiaj chciałbym poruszyć kilka spraw. Kilka spraw, które bulwersują i o których myślę warto powiedzieć, a które nie dotyczą kandydatów na europosłów, także ciszy wyborczej tutaj raczej nie złamię. I zacznę od głośnego tematu, o nim już robiłem materiał, ale tym razem nie chodzi o tych aresztowanych żołnierzy, bo tutaj to, co miałem do powiedzenia, to powiedziałem, ale chciałbym naprawdę krótko poruszyć temat tego zmarłego żołnierza. I tutaj chciałbym po prostu ograniczyć się do niezbędnego minimum, ale myślę, że to trzeba powiedzieć, bo to, co się dowiedziałem, co znalazłem w sieci, powiem Wam, zbulwersowało mnie i to naprawdę srogo. I tutaj, nie wiem, być może na mnie powiesicie psy, ale jeśli to jest prawdą, co Wam zaraz tutaj przedstawię, to powiem Wam, że mocno się zawiodłem na obecnych rządzących, na obecnej koalicji. Jeśli jest prawdą to, co zrobili, a chodzi konkretnie o to, że podobno zatajali to, że ten żołnierz zmarł. Jeśli tak zrobili, powiem Wam, że to jest skurwysyństwo i bagno polityczne nawet ze strony koalicji, jeśli to zrobili. I nie mam zamiaru tutaj ich w niczym usprawiedliwiać. W dalszej części materiału też powiem Wam, do czego posunęły się hieny pisowskie, ale to za chwilę, bo tutaj chcę zamknąć temat decyzji, rzekomej decyzji MON-u czy rządu w sprawie śmierci tego żołnierza. Jest to o tyle oburzające, że tragedię bliskich, tragedię tego młodego człowieka
podkreślam, jeśli jest to prawdą, wykorzystują do swojej gry politycznej, to naprawdę zasługuje na największą krytykę, jaka tylko może być. Bo jeśli to się okaże, czy okazało prawdą, bo tutaj gdybam, bo jak wiecie, opieram się tylko na doniesieniach prasowych, ale też nie mogę zakładać, że to nie jest prawdą, bo no nie oszukujmy się, polityka to jest brudne zajęcie i to nieważne, czy to jest z prawej, czy z lewej strony. I tutaj naprawdę, może się powtarzam, ale jeśli rząd Tuska coś takiego zrobił, to zniżył się niemalże do poziomu pisowców, chociaż pisowcy przebili w kwestii śmierci tego żołnierza, przebili no, dno, muł i wykopali jeszcze głębiej. No, zresztą pisowców nie da rady przebić. Tak czy inaczej, jeśli ten rząd koalicyjny zrobił to, o czym wam zaraz pokażę tutaj w materiale filmowym, to powiem wam, że no, sporo stracili w moich oczach. Ale ocenę też pozostawiam wam. Posłuchajcie tego i zaraz przejdziemy dalej. Powiem Państwu sytuację naprawdę poruszającą. Wczoraj wieczorem, późno w nocy właściwie już, dostałem informację od swojego stałego informatora. Kto to nie powiem, ale może powiem na końcu, z jakich on był kręgów, że nie żyje żołnierz, który został zaatakowany na granicy. Dzisiaj rano poprosiłem Edytę Rzemłę, żeby zaczęła to sprawdzać. Ona sprawdziła w kręgach wojskowych, dzwoni do mnie 10 może. Andrzej, wszyscy mówią, że on nie żyje. Kosiniak na konferencji prasowej w związku z artykułem Onetu o tych 3 zatrzymanych mówi, że żołnierz na granicy jest ciężko ranny. To była godzina 10:45. 10:45. To już było po moich rozmowach z Edytą. Po konferencji Kosiniaka Edyta oburzona do mnie dzwoni, dlaczego Kosiniak takie rzeczy mówi. Dzwonię wtedy do współpracownika bliskiego Władysława Kosiniaka i mówię, znamy się od lat, to nie jest polityk. Mówię, słuchaj, jest taka sytuacja. My mamy potwierdzone we wszystkich możliwych źródłach, że ten żołnierz nie żyje. I są 2 możliwości. Albo twój szef mówi nieprawdę, albo nie wie. albo nie wie. I teraz tak, my nie ścigamy się na newsy o śmierci, bo to są kwestie delikatne, kwestie rodzinne. Natomiast mam jedną prośbę. Sprawdźcie proszę, czy ten żołnierz żyje, czy nie i podajcie to. Kilka godzin później podali, napisali w komunikacie, dowództwo napisało, że zmarł po południu. Otóż moim zdaniem, wedle moich informacji, zmarł wcześniej. Także to zostawię waszej ocenie. Według mojej oceny, jeśli faktycznie zataili tą śmierć do celów politycznych, no jest to bagno skurwysyństwo. Powiem wam, że naprawdę, jeśli to prawda, zawiodłem się i to bardzo. Ale tak, jak mówiłem, pisowcy uwielbiają taniec na trumnach, uwielbiają robić swoją brudną politykę na trumnach i to, co odwalili pisowcy, no powiem wam, nie bronię tutaj Kamysza czy rządu Tuska, jeśli to zrobił. Jeszcze raz podkreślam, że zasługuje to na największą krytykę i tutaj zdania nie zmienię, ale to już mówiłem, polityka to jedno wielkie gówno, jedno wielkie bagno. Ale to, co pisowcy odwalili, tak jak powiedziałem, Kaczyński i jego hieny, no, wyczuły, że tak powiem, trupi jad i zaczęli swój dziki taniec na trumnie zmarłego. I o czym tutaj mówię? Co mi się wydaje jest o wiele bardziej oburzające od postępowania rządu koalicyjnego. A o co mi chodzi? Pisowcy, tak powiedziałem, wyczuli krew
I poszli jeszcze dalej. Pisowcy, a konkretnie ta pisowska matrona, puściła w eter plotkę, kłamstwo, nie zważając na cierpienie bliskich tego tragicznie zmarłego żołnierza, zamordowanego żołnierza. I jestem ciekaw, i zaraz powiem o czym tutaj chcę, znaczy przekażę wam, o czym chcę wam tu powiedzieć. Tylko moje pytanie ciekawe, czy ta uśmiechnięta pisowska wydra przeprosi za kłamstwa, jakoby zmarły żołnierz był sztucznie utrzymywany przy życiu do wyborów na polecenie premiera i lekarze publicznie przed kamerami stanowczo te brednie zdementowali i oświadczyli, że robili wszystko, żeby go uratować. Ale mało tego, ta kobieta podobno jest lekarką i podobno za coś takiego powinna stracić prawo do wykonywania zawodu. A tak w ogóle to jest haniebne, że te pisowskie polityczne harce na trumnach zmarłych rozkręcają jeden przez drugiego. I o czym ja tutaj mówię? Znacie Maciorowską, nie? To jest ta, która już nie raz, niejednokrotnie pomawiała innych polityków, inne osoby, przegrała wiele spraw sądowych za pomówienia. Poszła jeszcze dalej. Ona śmiała stwierdzić, że trzymali go sztucznie przy życiu, żeby pobrać organy. No, powiem wam, gorszego obrzydzenia dna. Nie wiem, naprawdę powiem wam, nie wiem jak to nazwać, do czego te pisowskie hieny są w stanie się posunąć. Zresztą posłuchajcie Maciorowskiej, no powiem wam, że to jak ją wysłuchałem, szczęka mi spadła na ziemię i do dzisiaj nie mogę jej podnieść. Że coś takiego publicznie, nie zważając na cierpienie bliskich tego żołnierza, ta pisowska locha potrafi wygłaszać. No, w głowie się nie mieści. Posłuchajcie. Powiem tak, ten żołnierz został zabrany do szpitala w Warszawie jeszcze przed weekendem. W sobotę lub w niedzielę został przetransportowany samolotem wojskowym do Warszawy, ale wtedy już było wiadomo, że z niego, powiem to brutalnie, to co ja dzisiaj usłyszałam, był transportowany tam na organy. Niestety się okazało, że najprawdopodobniej te organy są zatrute, dlatego że ostrze, którym został ugodzony, było zatrute. I ten żołnierz w stanie, no w zasadzie sztucznie utrzymywany przy życiu, dzisiaj rano usłyszałam, że miał tak być utrzymywany, żeby dotrzymać go tak sztucznie właśnie do powyborów, żeby już było po wyborach i wtedy już dać mu odejść. To są po prostu, powiem, że jak to usłyszałam, powiem wprost, szlak nie trafił, bo to jest takie bezczelne, w ogóle bez serca, bez żadnej w ogóle empatii do kogokolwiek, że to jest nie do wiary, aż nie do wiary. I powiem wam, że naprawdę zastanawiam się, czy są w ogóle jakieś granice, których te pisowskie hieny nie są w stanie przekroczyć. Już nieraz mówiłem, że dla nich tych granic nie ma. Oni te granice wszystkie zatarli. To, co tutaj wam przedstawiłem, powiem wam, zatkało mnie i odebrało mi mowę. I ona mówi o empatii, oni mówią o współczuciu, a publicznie wygłaszają takie, nie wiem nawet jak to nazwać, bo dobra, zostawmy tego chłopaka, niech spoczywa w pokoju i najszczersze kondolencje dla bliskich, dla jego bliskich. Zostawmy ten temat. Musiałem się z wami podzielić, bo powiem wam, że naprawdę kopara mi opadła
to tylko potwierdza moje słowa, że polityka to bagno, to jest chyba najbrudniejsze zajęcie, jakie można sobie wymarzyć, ale to, co dla polityki, dla pieniędzy robią ludzie, powiem wam, szok. Dobra, przejdźmy dalej, bo tematów mam jeszcze kilka. Powiem jeszcze tylko to, że te pisowskie hieny złapały wiatr w żagle i na trumnie ofiary znowu zacznie się ich chocholi taniec. Kaczyński widocznie nie potrafi bez trumien prowadzić polityki. Dobra. Powiem wam tak, o tej całej odzieży patriotycznej, tych przekrętach, ale to dzisiaj nie o tym, ale mam takie nieodparte wrażenie, że pisowcom trzeba na okrągło przypominać, że mundur to nie jest odzież patriotyczna, którą sobie można wycierać gębę, na której można robić wałki. Mundur trzeba szanować, a nie go instrumentalnie wykorzystywać do swoich brudnych interesów i gierek. Wykorzystywanie munduru polskiego żołnierza nie powinien być wykorzystywany przez żadną opcję polityczną. W ogóle bardzo lubię kiełbasę, w głównej mierze krakowską, zdecydowanie wolę od szynki. Kiełbasa, kaszanka i pasztetowa. Panie Andrzeju, pan jest cudowny. Teraz kilka słów o Adrianku. Duda, Andrzejek, rezydent Budyń Kaczyńskiego. Duda nie zna, jak się okazuje, nominowanych ambasadorów. Kilka dni temu w pisowskiej Nowej Szczujni TV Republika stwierdził m.in., że Sikorski zamierza odwołać z placówki w Lizbonie Joannę Pilecką. Jak określił, krewniaczkę rotmistrza Pileckiego. I tutaj oburzone wnuczki rotmistrza właśnie zaprzeczyły, żeby ta pani Pilecka była krewną i nie życzą sobie wykorzystywania dobrego imienia dziadka w grze politycznej. No ale przecież wiecie, że pisowcy wszystko i wszystkich wykorzystają do swojej brudnej polityki. Moim osobistym zdaniem Duda liczył, że nikt tego nie sprawdzi, nikt nie zareaguje, no ale niestety ludzie nie są durni, tak jak by sobie tego pisowcy czy sam Budyń Duda życzył. I pozwólcie, że tutaj troszeczkę, odrobinkę rozwinę ten temat, nie za długo. Duda, cytuję, Radosław Sikorski chce odwołać z ambasady Portugalii panią ambasador Pilecką, która jest młodszą krewniaczką rotmistrza Pileckiego, ale bardzo chce wysłać jako ambasadora pana Strzepefa, przepraszam, pewnie znowu nazwisko przekręciłem, którego tata razem z Sowietami uczestniczył czynnie w obławie augustowskiej przeciwko Polakom. To właśnie strefa dekomunizacji pana Sikorskiego. Ja bym to nazwał strefą rekomunizacji. Andrzej, synu wiatru i kurzu, tumanie. Ta Pilecka z ambasady w Portugalii ma tyle wspólnego z rotmistrzem Pileckim, co ty z inteligencją i mądrością, a prawdziwe wnuki rotmistrza Pileckiego są oburzone mieszaniem ich dziadka do pisowskich kretyńskich gierek politycznych, w których ty uczestniczysz. A do samego Radosława Sikorskiego to nie podskakuj, bo żebyś nie wiem jak się starał, nigdy nie doskoczysz. I możesz pocałować go tam, powiem to takim żargonem
który jest w moim środowisku zawodowym, możesz go pocałować tam, gdzie klient pana majstra. Ryszard Szenp, przepraszam, przekręcam nazwisko pewnie, jest doskonałym dyplomatą, o jakim wpisie możecie jedynie pomarzyć. Nie może odpowiadać za swojego ojca. Tak jak Kaczyński za swoich ubeckich wujów i ty za złodzieja stryja. A jeśli już tak chcesz dekomunizować, czy tam takich komunistycznych tacy komunistyczni ambasadorowie się nie podobają, to czemu Przyłębskiego mianowałeś na ambasadora Niemiec, kapusia UB? Czy pisowski sługus ubeków jest czymś lepszym? No ale nie dziwmy się, no, Duda w swoim czasie o kradzieży ponad 200 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości stwierdził, że uwaga, ludzie mają swoje słabości. No co to jest 200 milionów, nie? Na waciki. No ale czego się dziwić, jak Rydzyk o księdzach pedofilach powiedział, to, że zgrzeszył, no zgrzeszył, a kto nie ma pokusy. Może jeszcze przypomnę polityków bez wstydu i zażenowania, którzy bili brawo właśnie Rydzykowi za to, że powiedział o księżach pedofilów, kto nie ma pokus. No, takie środowisko. Mnie osobiście tacy ludzie napawają obrzydzeniem i nie rozumiem, już to nieraz też mówiłem, nie rozumiem, jak można popierać, bronić właśnie takich ludzi. No i pamiętacie, w ostatnim materiale mówiłem, że Tusk napisał, nie wiem jak to tam się nazywa, wniosek o odwołanie pisowskiego prokuratora Janika, który nadzorował aresztowanie czy oskarżenie też tych polskich żołnierzy, którzy bronili polskiej granicy. I powiedziałem wam, że Duda się na to nie zgodzi. No, to było tak oczywiste, to było tak do przewidzenia. No powiem wam, że naprawdę byłbym zdziwiony i zaskoczony, jeśli Duda by się na to wyraził zgodę. No ale oczywiście nie wyraził zgody, no bo przecież nie będzie odwoływał swoich. Jestem pewien, że gdyby to był nominat Tuska, to Duda z miejsca, ale to z miejsca by podpisał tą, no, jak to się tam nazywa, no, żeby ustąpił ze stanowiska. I teraz jest jeszcze kolejna sprawa. Zresztą posłuchajcie Dudy wypowiedzi i zaraz zakończę ten temat. Odwołanie pana Janeczka wymaga zgody prezydenta Rzeczypospolitej. Jeżeli ma być wydana przez prezydenta zgoda, to musi być to decyzja, która jest uzasadniona. Dzisiaj, w moim przekonaniu, uzasadnienia dla decyzji o odwołaniu tego konkretnego funkcjonariusza polskiego państwa, tego prokuratora w tej sprawie kompletnie brak. Chcę co z całą mocą podkreślić. Proszę przestać rozgrywać politycznie tą sprawę w ostatnich godzinach kampanii wyborczej. Ta sprawa wymaga spokojnego i szczegółowego wyjaśnienia. Proszę nie szukać w tej chwili kozłów ofiarnych, proszę nie przerzucać odpowiedzialności. Za sprawę w istocie odpowiedzialność ponosi premier, ponoszą tą odpowiedzialność jego współpracownicy. Ja jeszcze raz pytam pana premiera, jak to się stało, że prezydent Rzeczypospolitej, zwierzchnik Sił Zbrojnych przez ponad 2 miesiące nie został poinformowany o takim zdarzeniu? Jak to się stało, że o takim zdarzeniu dowiaduje się de facto z mediów? No i tutaj miałem jeszcze powiedzieć o tym, że Duda stwierdził, że
On jest oburzony i zdziwiony, że do niego te informacje nie dotarły, jako do zwierzchnika sił zbrojnych. Ale z kolei pisowcy obwiniają rząd, że ten pisowski prokurator ukrywał fakt nadzoru i prowadzenia sprawy nad tymi żołnierzami przed Bodnarem. Czyli Bodnar, czy rząd, czy premier Tusk mieli wiedzieć tego samego dnia choćby od wróżki. Duda, jako zwierzchnik sił zbrojnych, już nie musiał o tym wiedzieć. No, troszeczkę to się tutaj chyba nie klei, bo to nie Tusk jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, nie Bodnar jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, lecz Duda jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i powinien wiedzieć, co się dzieje w polskiej armii. Dudy nie informowali o tym. To oburzenie. Bodnara, Tuska nie informowali o tym. Jest oburzenie, że oni tego z fusów nie wyczytali. Tak to mniej więcej logika pisowska działa. Dobra, teraz łagodnie przechodzimy dalej. Tutaj wrzuciłem wam dwa mózgi z Solidarnej Rosji. Nie wiem, gdzie to było nagrane, w jakiej sytuacji, ale jakoś te ich dziwne twarze skojarzyły mi się właśnie z tymi twarzami na górze. To jest wycinek z jakiegoś tam filmiku na YouTubie, ale musicie przyznać, że no, uderzająco podobny. Teraz całkiem inny temat, całkiem z innej półki. Moi drodzy, nie wiem, czy wiecie, ale właśnie runął mit Morawieckiego o luce VAT. Tak naprawdę, no, pisowcy właśnie mówili, że zlikwidowali lukę VAT, że walczyli z mafiami VAT-owskimi. No, mogli mówić wszystko, bo elektorat PiS-u wszystko łykał bez popitki, ale jak się okazało, za ich rządów ta luka VAT się podwoiła. Ministerstwo Finansów poinformowało we wtorek w sprawozdaniu dotyczącym realizacji budżetu państwa za rok 2023, że luka VAT w Polsce wzrosła do 15,8% z, uwaga, 7,3% notowanych w 2022 roku, czyli dwukrotnie w ciągu roku wzrosła luka VAT. Tak właśnie PiS walczył z mafiami VAT-owskimi, z lukami VAT. Skoro już jestem przy tym temacie, to tu jeszcze wspomnę, bo pisowcy mówią, że Orlen o wiele mniej zarobił za ostatni kwartał, gdzie kwartał kończy się w marcu, a do końca bodajże chyba stycznia albo lutego, nie jestem pewien. Obajtek jeszcze był prezesem, ale tak. Na przykład PGE ujawniła 5 miliardów straty za rok 2023. O PKP Cargo zapowiem za chwilę, ale tutaj mogę powiedzieć, albo nie, teraz wam powiem. Albo nie, Boże, jak ja niezdecydowany jestem. Za chwilę o PKP Cargo. Polska po 8 latach rządów PiS-u. Najsłabsza złotówka od 25 lat, najwyższa inflacja od 25 lat.
najwyższe w historii ceny paliw. Tam też się uczepili się Tuska o te 5 zł za paliwo. No, kiedyś ktoś tam mądrze powiedział, jak pisowcy oddadzą wszystkie pieniądze, które ukradli, to i paliwo by mogło być po 4 zł. A co do PKP Cargo, przypominam, że tam zasiadał stryj naszego Andrzeja Dudy. PKP Cargo przez 8 lat rządów PiS-u z 80 zł za akcję spadła do 14 zł. No, powiem wam, mistrzostwo świata. I tak się zastanawiam, kto pójdzie siedzieć za doprowadzenia PKP Cargo do ruiny. Teraz tylko czekać, jak będą strajki związków zawodowych, które miały olbrzymi wpływ na całe zarządzanie przez 8 lat, doili spółkę na potęgę. Tak tutaj na tym wykresie właśnie doskonale widać 8 lat rządów i ich prezesów. Nie wiem, czy wiecie, no pisowcy poszli na rekord. Już mamy ponad 2 biliony długu publicznego. Prawie 1,7 biliona to jest dług jawny. Ponad 380 bilionów poza kontrolą parlamentu. Można powiedzieć, że dług partyjny. No ale to nie wszystko, bo do powyższego dochodzi 5 bilionów długu publicznego tak zwanego ukrytego. To jest właśnie efekt 8 lat rządzenia tej super partii. No ale tutaj no, nie ma co się temu dziwić. No, pisowcy od początku mieli problem z poprawnym rozumowaniem. Są dobrzy tylko w tworzeniu sloganów pod publiczkę. O rozwiązywaniu jakichkolwiek problemów, no już tutaj nie ma co nawet wspominać. Pisowcy za swoich rządów potrafili tylko rozdawać kasę i krzyczeć: Unia, Niemcy, Tusk są źli i to wszystko wina wszystkich wkoło, tylko nie ich. I tak kończąc już, powiem wam, że zastanawiam się czasami, bo naprawdę nie wiem, jak wyborcom, sympatykom PiS to wszystko, co już było, co wychodzi na jaw, się po prostu spina w jakąś logiczną całość, jeśli można o pisowcach mówić, że są logiczni. Przez 8 lat, już mówię jak Szydłowa, przez 8 lat ich wszechmocny Kaczyński był decyzyjny, trzymał za mordę wszystko i wszystkich, dosłownie. Po utracie władzy bez grama zażenowania jedzie z narracją, że nic nie mógł, o niczym nie decydował, a za mordę był trzymany przez Tuska. To ma sens. No, trzepał Pegasusem nawet takich jełopów jak Suski, ale złodziejską bandę Ziobry załatwił dopiero dyktafon jego podwładnego. Tak dbał, mówię tu cały czas o Kaczyńskim, dbał o górników, że zasuwali po australijski węgiel do Gdańska, a ludzi wysyłał po chrust do lasu lub paleniem w piecu, czym się dało, bo polskie drewno zdążył wywieźć i sprzedać Chińczykom. Tak bardzo dbał o rolników, że karmił ich chlebem z robaczywej ukraińskiej pszenicy. Tak bardzo dbał o obronność, że ruską rakietę wyniuchał koń pod Bydgoszczą. Ja doskonale
jestem w stanie zrozumieć wyborcę PiS, że nie potrafi liczyć, nie czai, czym jest inflacja, jak inflacja powstaje. No, ale żeby nie wiedzieć, czym jest nurt rzeki i łykać brednie o Niemcach, którzy zarżnęli nam na przykład Odrę. I nie wiem, tu chyba wypadałoby też zapytać wyborców PiS, czy jak mają próchnicę, to od wciągania cukru dupą. I jeszcze raz zapytam, bo już nieraz pytałem, drodzy wyborcy PiS, co wy macie w głowach, żeby w czasach na przykład bezpośredniego zagrożenia wojną ze wschodu stawiać na lidera, nazwijmy to lidera, który bredzi o grzybiarzach i wyżeraniu kartofli dzikom. I co jest chyba najciekawsze w logice pisowców, jadą po Tusku, a nie wadzi im człowiek, który własnemu premierowi pozwala klepać się po plecach ze zwolennikami Putina, rzekomo mordercy jego własnego brata. Nie wiem, jak to ogarnąć, jak to zrozumieć, może wy macie jakieś pomysły, ale dla mnie to są przypadki kliniczne dla psychiatrów. I tutaj nie trzeba być jakimś przenikliwym analitykiem, żeby zrozumieć, że w sytuacji realnego zagrożenia wojną z Rosją facet straszy nas Niemcami, jest agentem Putina. No nie wiem, ale tego chyba nie da się zrzucić na niepoczytalność, a bardziej na zamierzone działanie. Ale tak czy inaczej, gratuluję wyboru wyborcom PiS, Kaczyńskiego, dalej go brońcie. Musicie wyjątkowo nienawidzieć z Polski, skoro aż tak bardzo chcecie, by ten szkodnik był u władzy. 8 lat was chyba niczego nie nauczyło. Ale już niejednokrotnie mówiłem, że pisowcy mają wypełnione gęby patriotyzmem, doniosłymi hasłami, zdaniami, wyklepanymi regułkami. Ale ja jestem przynajmniej nauczony tak, że nie słowa, a czyny przemawiają za tym, kto jakim człowiekiem jest, bo powiedzieć można dosłownie wszystko, okazać, wykazać już nie. A pisowcy bardzo wiele mówią, ale niewiele robią. A jak już robią, to pokazują, na którą stronę Polski ich ciągnie. Moi drodzy, na tym będę kończył. Nie mogę za dużo gadać, bo jak wiecie, jest dzisiaj cisza wyborcza i nie mogę zbytnio jechać po tych tak zwanych patriotach na pokaz. Ale wiem, że każdy z was ma własne zdanie na ten temat. I niech tak pozostanie. Ja wam już, jak zawsze, bardzo dziękuję. I oczywiście życzę miłej reszty niedzieli i do zobaczenia, kochani, po niedzieli. Będziemy tam mogli wtedy bez ograniczeń jechać. Dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć. Мы получили ноту, и она будет рассмотрена с учетом всех обстоятельств. Искренне соболезную родным и близким погибшего. И, конечно, нужно, нужно восстановление нормальных пограничных контактов, чтобы такие трагедии не происходили. Однако польская сторона несколько лет назад инициативно и довольно громко разорвала взаимодействие с Беларусью в правоохранительной сфере. Прекратила контакты по вопросам правовой помощи, а также
диалог по линии пограничных уполномоченных. Все это, подчеркиваю, в одностороннем порядке сделало именно руководство Польши. Наша же позиция последовательна. Мы открыты к взаимоуважительному диалогу. Беларусь готова и к восстановлению взаимодействия в правоохранительной сфере. Однако эта улица, как известно, с двусторонним движением. Поэтому восстанавливать такое взаимодействие в правоохранительной сфере, я имею в виду, можно лишь в полном объеме. Без этого такие публичные ноты – это не способ системно решить проблему, а излишняя политизация вполне конкретного вопроса, попытка оправдаться перед собственным общественным мнением и переложить ответственность. Тем более, что мы прекрасно знаем, за последнее время это, к сожалению, далеко не единичный случай гибели польских военнослужащих на границе. Однако об этом, о тех случаях руководство Польши почему-то так публично не вспоминает.